Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Czy wiecie Państwo, że przyczyna zaparć może być tu, w naszej głowie? Bo większość osób, kiedy ma jakieś problemy z wypróżnieniem, no to najczęściej powodu, przyczyny szuka w układzie pokarmowym. Może nie taka dieta, bo oczywiście od tego, co jemy, zależy, jak trawimy i jak wydalamy. Albo może to jest związane z zastojem żółci, bo wiadomo, że żółć wpływa na konsystencję stolca. Niektóre osoby też szukają problemu w zaburzonej florze bakteryjnej, bo może trzeba ją po prostu wspomóc, uzupełnić, żeby dobrze zachodziły procesy trawienne. I oczywiście to wszystko jest słuszne, bo to mogą być przyczyny zaparć. Natomiast ogromna ilość osób, które mają zaparcie, to tak naprawdę podstawowa przyczyna tego jest zupełnie w innym miejscu. W naszym mózgu. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, dlaczego i w jaki sposób nasz mózg przeszkadza nam w normalnym wypróżnianiu się. I co tu można z tym zrobić. I też zachęcam Państwa do subskrypcji i udostępniania swoim znajomym tego nagrania, bo myślę, że nie jedna osoba ma z tym problem. Jeżeli chodzi o wypróżnianie, jest to proces świadomy. My nie jesteśmy jak ptaki, którzy gdzie chodzą, gdzie siedzą, tam gubią. To nie jest tylko odruch spowodowany tym, że jest parcie na dolny odcinek jelita. To jest złożony proces przesyłania i odbierania impulsów z udziałem układu nerwowego. Jesteśmy w stanie to kontrolować. To dlatego też uczymy naszych dzieci, żeby korzystały świadomie z nocnika, a później z toalety, żeby wiedziały, kiedy można iść do toalety, kiedy jednak trzeba trochę powstrzymać się. To nasz mózg i świadome podejście do pewnych fizjologicznych funkcji pozwala nam normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Niestety to też nasz mózg czasami przeszkadza w tym, żeby jelita pełniły swoje podstawowe funkcje. I zobaczcie, jakie 3 przyczyny, dlaczego mózg tak funkcjonuje, chcę z Wami dziś omówić. I na pierwszym miejscu jest brak czasu. Tak fizjologicznie to nasze jelita powinny się wypróżniać pomiędzy godziną 5 a 7 rano. A jak jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że po pierwsze śpimy znacznie dłużej, jeżeli ktoś pracuje zdalnie lub pracuje na drugą zmianę, lub czasami jak nawet nam się rano już chciałoby się do toalety, ale wiemy, że to nie jest aż tak mocne parcie, a jest jeszcze te 15-20 minut, które można poleżeć w łóżku, no to co wybierzemy? Oczywiście przytrzymamy i poleżymy w łóżku. Wysyłamy sygnał do mózgu, że to nie jest aż takie ważne na ten moment, bo chcemy trochę dospać. Mało tego, na przykład nasze śniadanie to pobudza też normalny proces trawienia, tak? Włącza wszystkie funkcje, jelita zaczynają pracować. Po śniadaniu, kiedy też produkuje się żółć, a ona wpływa na konsystencję stolca, po 30-40 minutach to jest normalnie, że nam się chce do toalety. Tylko że co najczęściej w tym czasie robimy? Tak 30-40 minut po śniadaniu. Czy jesteśmy w domu i jesteśmy w stanie pójść normalnie do toalety? No nie, najczęściej pędzimy, lecimy, śpieszymy się do pracy, gdzieś jedziemy, gdzieś stoimy w korku, denerwujemy się, przejmujemy się, jesteśmy cały czas w stresie, no to znowu taki powstrzymujemy. Znowu ten impuls naturalny, to parcie, które jest, no jest inaczej odbierane. I nasz mózg też widzi, że jesteś zestresowany, czym innym jesteś zajęty, po prostu nie ma teraz opcji takiej, żeby pójść do toalety. I te impulsy są zupełnie inne. My sami przyzwyczajamy swój mózg, co jest dla nas priorytetem. I później nawet jak już trzeba, to my nie odczuwamy odpowiednich sygnałów. I nasz mózg mówi, czekaj, to nie jest aż takie ważne na ten moment. On zaczyna decydować, co jest ważniejsze. Jaka to może być wskazówka i jakie rozwiązanie w tej konkretnej sytuacji? Jeżeli ktoś cierpi na przewlekłe zaparcie, to przede wszystkim powinien nauczyć się wprowadzić taki naturalny, fizjologiczny rytm do swojego życia. Powinien wstawać trochę wcześniej, żeby dać sobie czas na zjedzenie normalnie śniadania i żeby 30 minut po śniadaniu można było jeszcze pójść do toalety. Oczywiście, jeżeli wcześniej wstawać, no to trzeba by było też trochę wcześniej pójść spać.
Drugim aspektem jest otoczenie i warunki środowiskowe. Ogólnie dla człowieka sam proces wypróżniania jest dość stresujący. Na pewno to jest zapisane gdzieś tam w naszych genach, bo kiedyś w tych starych, dawnych czasach, kiedy człowiek sprawiał swoje potrzeby gdzieś pod krzaczkiem, po prostu na zewnątrz, to zawsze był narażony na niebezpieczeństwo, że albo ktoś go zaatakuje, jakiś wróg, albo zje go jakieś zwierzę. W tym momencie, nie zważając na to, że w toalecie nikt nas nie atakuje i raczej nikt nas tam nie zje, to i tak w tej sytuacji możemy się czuć zestresowani. Wyobraźcie sobie, że jesteście w toalecie i ktoś puka do drzwi i chce wejść. Nieważne, że drzwi są zamknięte. Jak się czujecie? Jesteśmy w stresie. Ogólnie to jest taka funkcja dość intymna, można tak powiedzieć, i chcemy, żeby w tym momencie po prostu dano nam spokój. Wiele osób też ma pewne wymagania, na przykład nie pójdzie do toalety w pracy albo w miejscu publicznym. Niektóre osoby odczuwają, że nawet jeżeli na co dzień nie ma zaparć, to taki problem występuje, kiedy gdzieś wyjadą do innego miejsca, nawet na wczasy, gdzie wydawałoby się, nie ma stresu, człowiek jest rozluźniony, a jednak są inne warunki i zaparcia mogą wystąpić. Wiele osób ma wymagania co do warunków sanitaryjnych. Ja sama pamiętam, jak byłam mała i z moją mamą jeździliśmy do babci na wieś i trzeba było kilka godzin jechać autobusem przez różne małe wioski i na tych stacjach autobusowych, bo to nawet nie były dworce, tylko takie małe stacje autobusowe, jeżeli była jakaś toaleta, to warunki były po prostu straszne. To był brud, smród i człowiek nawet jak bardzo chciał do toalety, wchodził do takiego pomieszczenia i już nie chciał. Od razu wychodził. Moja mama zawsze mówiła, jak ty możesz tyle wytrzymać? A nie musiałam wytrzymać. Po prostu naprawdę w tym momencie mi się nie chciało. Nawet nie dałabym rady. I na pewno nie jedna osoba też tak samo czuje. I zobaczcie, to jest nasz mózg. To on tak reaguje, nie potrzeba fizjologiczna. Potrzeba fizjologiczna była. A mózg powiedział, nie podoba mi się to i koniec. I już do toalety nie pójdziesz. I jeżeli to jest jednorazowo, okej. Natomiast jeżeli to notorycznie się powtarza, to rozwija się bardzo poważny problem. I co tu można zaradzić? W tej sytuacji, jeżeli chodzi o warunki sanitaryjne, to myślę, że akurat w naszych czasach to już chyba nie powinno być takich problemów. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz pośpiech, że nie możemy się załatwić też gdzieś w innym miejscu, to warto jednak planować. Jeżeli na długo gdzieś wychodzimy, to powinniśmy się załatwić po prostu w domu i nie mówić sobie, że w tym momencie nie za bardzo mi jeszcze się chce. Co to znaczy nie za bardzo? Jednak mi się chce, tylko jeszcze jestem w stanie powstrzymać się jakby na siłę. Także tego robić oczywiście nie trzeba. I trzeci aspekt bardzo istotny, to jest wstyd i strach. Najbardziej oczywiście to dotyczy dzieci, ale to, co mają dzieci, raczej tak my wszyscy w wieku dziecięcym, to później w starszym wieku, mamy tego konsekwencje. Dlaczego dzieci mogą mieć problem z tym, żeby zrobić kubkę? Przede wszystkim, bo ktoś na nich krzyczał, ktoś ich poganiał, żeby szybciej wstały z tej toalety. I to też pojawia się, kiedy rodzice albo dorośli rozmawiają o tych jakichś problemach takich intymnych, czy to, że dziecko nie może się wypróżniać, jaki ono ma stolec lub jakichś podobnych problemach, mówią o tym między sobą, myśląc, że dziecko przecież ono tego nie słyszy i w ogóle nie zwraca na to uwagę. Dziecko wszystko słyszy, na wszystko zwraca uwagę, wszystko przyjmuje bardzo blisko do serca. I z czasem dziecko nawet nie będzie pamiętało, kto co mówił, jakie tam padły słowa. Ono tylko będzie pamiętało emocje, że było mu strasznie przykro, że było mu wstyd, że było mu niezręcznie. I te wszystkie negatywne emocje, które wywołują takie napięcie, skurcze w ciele, one są skojarzone właśnie z procesem wypróżniania. I wtedy jest problem. Kolejny problem u dzieci też się pojawia, jeżeli dziecko przynajmniej raz doświadczyło mocnego zaparcia i bólu w procesie oddawania stolca. Na przykład dziecko chorowało, zastosowaliście antybiotyk, powstało takie chwilowe zaburzenie flory bakteryjnej i chwilowe zaparcie, ale był ból. I teraz dziecko boi się usiąść na nocnik lub pójść do toalety. Jakie tu jest rozwiązanie? Jeżeli chodzi o nas dorosłych, to przede wszystkim
szacunek do dziecka, do jego uczuć i do jego potrzeb. Ale jeżeli problem już się pojawił, tu mogą pomóc zioła o działaniu wyciszającym to napięcie, wyciszającym stres. Zioła lub olejki aromaterapeutyczne. Ale o tym, co działa na stres, to z Wami rozmawialiśmy w innych nagraniach. Tak samo jak o innych przyczynach, nie tylko tych, które związane z pracą mózgu, z reakcją naszego układu nerwowego, ale ogólnie o tych innych powodach rozmawialiśmy, o tym, ile trzeba stosować błonnika, żeby wspomóc działanie jelit, o tym też, jakie produkty zawierające probiotyki, takie napoje, jakie pokarmy warto stosować, żeby wspomóc jelita. O tym wszystkim jest informacja na kanale. Sięgnijcie do opisu pod tym nagraniem i wszystkie linki tam znajdziecie. A dziś bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.